Dzień dobry, witam w kolejnej relacji z budowy samolotu MiG-21 bis. W dzisiejszym filmie zaprezentuję Państwu, w jaki sposób zabrałem się do budowy kabiny pilotów. Jak widać, nie jest ona jeszcze złożona, elementy nie są sklejone, nie są zmontowane, ale nałożyłem już odpowiednią powłokę malarską. Kolor bazowy nałożyłem aerografem, użyłem tej farby. Ona, z tego co wyczytałem w internecie, najlepiej oddaje kolor wnętrz rosyjskich samolotów. Na końcu filmiku zamieszczę zdjęcia, fotografie z wnętrz kabiny, żeby można było porównać, czy kolory dobrałem odpowiednio. Jeśli chodzi o przedni panel, to zegary wypełniłem czarną farbą, białym kolorem, zaznaczyłem niektóre przełączniki oraz wskazówki. Tak samo potraktowałem boczne panele. Myślę, że wygląda to dosyć dobrze i w miarę realistycznie jak na model w tej skali w 1:72, bez jakichś dodatkowych elementów fotodrawionych trudno by było uzyskać lepszy efekt. Zastanawiam się jeszcze, czy nie spróbować nałożyć na te elementy washa, żeby uwydatnić w jakiś sposób te wnęki, nadać takiego jakby trójwymiaru. Całość jest pokryta kilkoma warstwami Sidiluxu, także można zrobić taki manewr bez ryzyka zniszczenia gotowej części. Tutaj te pionowe listwy w tym elemencie pomaluję na kolor metaliczny, tak jak jest w oryginale. Też zdjęcie można zobaczyć na końcu filmiku. No i nie zostało nic innego, jak potem to wszystko złożyć i umieścić w środku kadłuba. Niektóre elementy jeszcze przed wycięciem z wypraski pomalowałem na kolor, który powinny mieć docelowo. Chodzi mi głównie tutaj o stożek wystający z wlotu powietrza, kolor zielony. Tutaj tylny grzebień pod kadłubem. Tak samo nadałem już docelowy kolor wnękom kół. Wszystko jest przygotowane do nałożenia washa. Jest tutaj fajna faktura w środku. Myślę, że będzie fajnie uwydatniona w gotowym modelu. Zobaczymy, jak to będzie się prezentowało po washu. Nie jestem pewny, czy ten kolor jest odpowiedni. Zrobiłem to tak jak w instrukcji, ale mam wrażenie, że kolory wnęk kół miały inną barwę niż kabina, ale na razie zostanie to w ten sposób. Na tej wyprasce tak samo wszystkie wewnętrzne części różnych klap, pokryw wnęka przedniego koła nadałem taki sam kolor jak w kabinie. Jeśli chodzi o koła, to kołpaki pomalowałem na kolor zielony. Później oczywiście pójdzie na to wash, który uwydatni tutaj wnęki, zagłębienia w kołpakach oraz oczywiście czarny kolor na samą oponę. W tej wyprasce nałożyłem jeszcze kolor zielony na odpowiedni panel w steczniku pionowym. Jeśli chodzi o fotel pilota, całość pomalowałem kolorem szarym, nałożyłem elementy czarne oraz oliwkowe. Tapicerka będzie pomalowana również waszem, żeby wydobyć tutaj fakturę materiału. Myślę, że będzie dobrze pasowało do wnętrza kabiny. Do uwydatniania szczegółów konstrukcji używam tego typu farby. Jest to bardzo rozrzedzony, ciemno-szary, prawie czarny kolor. Jest to konsystencja idealnie dobrana do nakładania w linię paneli, w różnego rodzaju szczegóły. Także polecam. Używam jej już od jakiegoś czasu, jestem bardzo zadowolony.
Widzicie, nie trzeba bardzo dokładnie nakładać tej farby. Sama rozchodzi się we wnękach, uwydatniając je. Proszę się nie martwić, jeśli zabrudzicie sobie model, bo można to bardzo łatwo ściągnąć nadmiar. Jeśli oczywiście zabezpieczyliśmy wcześniej model jakimś bezbarwnym lakierem. Ja używam Seedluxu, ponieważ jest to praktycznie akrylowy lakier, jest bardzo tani i zastępuje droższe specyfiki. Czekam aż to chwilę wysnie i nadmiar farby zbierzemy patyczkiem kosmetycznym. Pomalowane uprzednio części już zdążyły trochę wysnąć, minęło około pół godziny. Teraz zajmę się usuwaniem nadmiaru ciemnego barwnika. Ja do tego używam takiego rozcieńczalnika firmy Valmont. Patyczek kosmetyczny zamaczamy lekko w rozcieńczalniku. Nadmiar rozpuszczalnika usuwamy ręcznikiem papierowym. Wyschło. Teraz wycieramy delikatnie. Bardzo ważna sprawa, proszę nie zapominać o zabezpieczeniu farby jakimś lakierem bezbarwnym. Może być do tego zwykły Seedlux, gdyż nie chcemy, żeby spłynęła farba bazowa, tylko ciemny barwnik i to też tylko po wierzchu. Gdy usuniemy zbyt dużo, to cała operacja okaże się bez sensu. Gdzie nie daliśmy rady dotrzeć patyczkiem kosmetycznym, możemy spróbować dotrzeć pędzlem, tak samo zamoczonym w rozpuszczalniku. To by było na tyle na dzisiaj. Zapraszam serdecznie do odwiedzania mojego kanału. Do widzenia.